Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dawno u nas na kanale nie było filmu o markach. Dzisiaj jedna z bardziej popularnych marek i w Polsce, i w Korei, w ogóle na świecie, a mowa o Mediheal. Więc żeby nie przedłużać, bo mam wrażenie, że ten film i tak będzie bardzo długi, to powiemy Wam na początku o tym, co to jest za marka. To jest marka, która została założona w 2009 roku i która zajmuje się nauką o urodzie, czyli tutaj już wiadomo, skupiają się właśnie na badaniach, na technologii, na rozwoju i właśnie to, co jest ciekawe, to myślą, że maska w płachcie ma być takim rozwiązaniem naszych problemów. Mediheal to marka, która zasłynęła maskami, ale jedyna rzecz, która ich bardzo mocno odróżniła w tamtym czasie od innych marek, to wprowadziła tylko maski na rynek. Nie oferowała żadnych innych produktów. Co było bardzo interesujące, tym bardziej, że wypuściła dużo tych masek, dużo różnych składników w tych maskach, więc zyskała aprobatę Koreańczyków, można tak powiedzieć, i rozrosła się, no i teraz znamy tą markę jako rozrastającą się jeszcze bardziej w innych także produktach. Tak. A co do tego, że ta marka się bardzo rozrosła, to takim kolejnym tematem, który chciałybyśmy omówić, to, że niestety mamy wrażenie, jak robiłyśmy research na temat tej marki, że mają bardzo, bardzo dużo różnorakich serii, tylko one nie są zbyt uporządkowane. Tak, słowo mówiąc, po prostu mają burdel. Trzeba powiedzieć to po prostu tak na serio, bo patrząc na całą markę, maski jako takie są bardzo fajne, przyjemne w użytkowaniu, ale po prostu, żeby znaleźć odpowiednią maskę dla siebie i przetestować na przykład jakąś grupę masek, no to po prostu to jest droga przez mękę. Tak, tutaj też widać, że na przykład mają serię Ampoule i to jest seria, która jest dość starą serią, a potem wypuścili nową serię, która nazywa się tak samo i jakby ja się czasem zastanawiam, czy to jest po prostu kontynuacja tej serii, ale design właśnie tych starych nie jest zmieniony i ja się na przykład szczerze powiedziawszy gubię, co jest w której serii i co to jest za seria i w ogóle naprawdę tego jest cała masa. I ciężko jest jakby tak mentalnie czasem ogarnąć, na przykład za granicą w Polsce, ja mam wrażenie, że ta polska strona wygląda naprawdę dobrze, tam wszystko jest bardziej czytelne, ale jak popatrzycie na oficjalną stronę, to tutaj zaczynają się trochę lekkie problemy, też często są dwie maski, które są praktycznie takie same, nazywają się podobnie i jakby ciężko jest, ja nie wiem po co oni wypuszczali dwa rodzaje i jaka jest różnica na przykład. Tak, przez co jednak komunikacja do klienta jest bardzo ciężka, jest nieskładna, dlatego tutaj duża praca przed nimi moim zdaniem, więc Mediheal, jeżeli potrzebujecie pomocy, dajcie nam znać, my z chęcią się tym zajmiemy. Tutaj taka oferta pracy Tak. od nas. I do tego, oprócz tej maski, że mają tutaj taką kategorię totalnego mesu, to mamy jeszcze inny mes, czyli produkty, które zaczęły wychodzić od niedawna, czyli toner pads, ampułki, serum, kremy przeciwsłoneczne. Po prostu jest dużo tego wszystkiego i każdy po prostu wygląda jakby nie był serią, jakby był jakimś dodatkiem, ale nie wiadomo dlaczego, po co. I czy to jest ta sama seria? Właściwie te nowsze produkty, jakby to dla mnie jest trochę dziwne, że one trzymają się pewnego rodzaju serii, ale tak nie do końca, bo są wyjątki od reguły, co jest no dość specyficzne, bym rzekła. Tak, więc my dzisiaj omawiając produkty nie będziemy kierować się seriami, nie będziemy w ogóle omawiać serii, bo tak, to jest dość skomplikowane, tylko po prostu przejdziemy kategoriami produktów. I zaczniemy, maski zostawimy na sam koniec, zaczniemy od toner padsów. Tak, bo toner padsy to jest kolejna duża grupa produktów, która oczywiście designem się różni od wszystkich innych, bo czemu by nie? Ale jest to duża grupa produktów i też Mediheal zasłynął trochę od swoich toner padsów, nie tylko cenowo, ale też działaniem tych produktów. Tak, jeżeli nie wiecie, to teraz na oficjalnej polskiej stronie pojawiły się 4 rodzaje tych toner padsów, więc cena jest taka, wydaje mi się, w miarę ok, więc pewnie będziecie mogli niedługo przetestować. To może zacznę. Ja pierwsze toner padsy to mam Collagen Ampoule Pads i to są Day Night Mediheal, oczywiście te różowe, naprawdę fajne toner padsy. One nie są może jakoś tak
Nie zrobią Ci wow na skórze, ale dają Ci dodatkowe nawilżenie, do tego kolagen, więc mają jednak wspomóc naprężenie tej skóry, spłycić trochę te zmarszczki, dodać tego kolagenu, więc wiemy, jakie działanie ma kolagen, więc bardzo fajne są, pozytywne. I też są dostępne właśnie W na Polsce. polskiej stronie. Ja tutaj mam kolejne pacy, które też są dostępne w Polsce i to są pacy, jak już mówiłyśmy o tym nie jeden raz, najbardziej chyba z tych wszystkich popularne w Korei, Madecasoside Blemish Pad. To są pacy, które polecałabym osobom właśnie, które zmagają się z trądzikiem, z zaczerwienieniami, oczekują jakby rozjaśnienia przebarwień i generalnie wyrównania kolorytu skóry. Wydaje mi się, że to są jedne z paców, które naprawdę robią coś, robią robotę, tylko no oczywiście je trzeba używać regularnie. Jeszcze jedne i to jest Watermind Moisture Pads i to są także bardzo fajne, dobrze nawilżone padsy. Bardzo fajną strukturę, taką delikatną mają, dlatego że jak przecieramy na twarz na przykład takim toner padsem, to nie mamy jakiegoś problemu z na przykład zaczerwienioną skórą, dlatego one są bardzo fajne dla delikatnej i wrażliwej skóry, dają to dodatkowe nawilżenie, można stosować także jako taką maseczkę, więc myślę, że bardzo fajny produkt i warty uwagi. To, co jeszcze ja dodam, one obniżają temperaturę skóry i patrząc na ich działanie, wydaje mi się, że one się nadadzą do większości typów skóry, jeżeli po prostu potrzebujecie dodatkowego nawilżenia. Też tak myślę. To jak już mowa o toner padsach, to może przejdziemy do ampułek. Tak, od tej właśnie ampułki, no plus o niej mówiłyśmy chyba najwięcej. To jest Mediheal Tea Tree Calming Moisture Ampule. To jest ampułka, którą polecamy obydwie, mimo tego, że mamy inny typ skóry. Jedyne co, no to nawet jak macie tłustą skórę, tak jak ja, to ona wysusza. Właśnie przez tą zawartość tych wyciągów w ogóle z drzewa herbacianego, nie tylko olejku, tylko ona ma z przeróżnych z liści i tak dalej, więc naprawdę daje kopa. Ale jeżeli oczekujecie właśnie redukcji zaczerwienień, jak Was wysypie, żeby to pomogło z tym wysypem, to wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna ampułka. Tak, tylko po prostu jak macie suchą skórę, to tutaj jest mus dodatkowego nawilżenia. Tak, wydaje mi się, że nawet jak macie tłustą skórę, to ja bym polecała połączyć to jeszcze z inną ampułką, bo u mnie to po prostu był taki bardzo przesuszający efekt. Tak, na przykład delikatną Storidena nawilżającą. Myślę, że to będzie fajne kombo, jeżeli chodzi o takie dodatkowe nawilżenie. Dobrze, kolejne mamy produkty, które są nowością bardziej na Tak. koreańskim medihilowym rynku. Tak, i to są ampułki, właśnie mamy jedną Madecasoside, witaminę C i jest też Tea Tree, która wygląda inaczej niż ta, po prostu to jest taki design. I jak w ogóle te produkty się różnią, może na początku o tym powiemy, to jest ampułka, a to jest serum. Jeśli idzie o działanie, no to nie przetestowałyśmy ich tak, żeby je porównać, ale jeśli idzie o tą serię, najbardziej popularnym produktem jest zdecydowanie ta ampułka z Madecasoside. Tak, i ja ją przetestowałam już, to jest moja druga butelka z tego co kojarzę i powiem Wam szczerze, po dłuższym używaniu jestem naprawdę z niej zadowolona. Fajnie działa, fajnie nawilża, ona jest gęstą ampułką, ale nie taką zapychającą gęstą, nie jest to oleista, więc fajnie się wchłania. Do tego widzę po dłuższym używaniu, że jednak te takie przebarwienia u mnie powoli schodzą. Nie jest to szybki efekt, z dnia na dzień nie dostaniecie wow efektu, ale ona jest na tyle tania, że na przykład stosowanie jej codziennie przez na przykład parę miesięcy, fajnie ona jednak tak daje taki fajne działanie. O. I to jest taki tip dla fanów Madekozydu, że ona naprawdę zawiera go bardzo dużo. Jeśli porównamy te dwa produkty, no to ona zawiera ona zawiera po prostu znacznie więcej Madekozydu. Ja wypróbowałam też tą ampułkę z witaminą C i szczerze Wam powiem, nie wydaje mi się, że to jest ampułka, którą jeżeli mieszkacie w Polsce i macie dostęp właśnie do lepszych produktów z witaminą C, po którą musicie sięgać. Dużym minusem jest to, że ona zawiera zapach i no, to może podrażniać. Generalnie, jeżeli idzie o witaminę C, jeżeli macie problem właśnie z tym, że zapach Was podrażnia, a oni w Korei bardzo lubią dodawać właśnie takiego cytrusowego zapachu, więc tutaj mamy też dużo niacynamidu. Więc to jest ampułka, na którą, no, czy ja bym ją polecała? Moim zdaniem to była taka okejka po prostu.
Myślę, że tak jak Monika wcześniej wspomniała, Polska ma bardzo dobre produkty z witaminą C i żeby specjalnie rezygnować z tych takiego dobrego wyboru na taką ampułkę, to naszym zdaniem chyba nie ma Tak, sensu. tak. To akurat się nie opłaca. Ale jak już mowa o witaminie C, to może przejdziemy do płatków pod oczy. Tak, ja przetestowałam płatki pod oczy, już pewnie słyszeliście o tym, Mediheal Vita Collagen A Ampoule Patch i bardzo fajne raczej te patche są. Dobrze nawilżone, fajnie się trzymają oczu, ale moim zdaniem jednak trzeba dłużej ich postosować, żeby zobaczyć jakiś dobry efekt od razu, taki fajny. Na pewno fajnie chłodzą, bo one lekko jednak dają takie ochłodzenie na skórze, nawet bez trzymania ich w lodówce. Więc naprawdę myślę, że chciałabym do nich wrócić, bo cena nie jest wysoka jak na takie eye patche i przetestować je dłużej, może tak z 2 miesiące, żeby zobaczyć, czy efekt na pewno będzie taki widoczny. Tak, myślę, że no, to są w ogóle eye patche, które te mają witaminę C i oni wypuścili jeszcze jedne z retinolem. Podejrzewam, że stężenie tych aktywnych składników jest niewielkie. Oczywiście ja nie mówię, że to jest negatywne, ale faktycznie no, to już bardziej długoterminowe działanie. Jeżeli mowa o seriach, to właściwie wspomniałyśmy, że nie do końca one istnieją, jeśli idzie o Mediheal, ale tutaj widać, to są produkty stosunkowo nowe, które ja mam wrażenie, że oni faktycznie chcą, żeby zostały serią i żeby to było takie bardzo widoczne, bo patrząc na design, na składniki, to widać. Jeśli idzie o właśnie te serum, to mamy też serię pianek do twarzy. Pianek do twarzy właśnie ma dekozyt, witamina C i tea tree. I nie wiem, czy one są popularne, wydaje mi się, że nie bardzo, ale jeśli idzie o popularne produkty z tych serii, to zdecydowanie kremy przeciwsłoneczne. O tak. Tylko właśnie to też tak nie do końca jest odpowiedzią, bo nie ma właśnie kremu przeciwsłonecznego z madekozydem. Mamy tea tree, mamy witaminę C i mamy ten krem Hyaluronate, czyli taki nawilżający. Spośród tych trzech najbardziej popularny jest ten i ten zielony. Z tea tree. Ale ten jest tak naprawdę, to jest taki krem, który wybuchł. I on jest bardzo popularny. I ja rozumiem, dlaczego on jest taki popularny, bo powiem Wam tyle, że jest moim zdaniem lepszy od Boja. Jeżeli nie lubicie takiej warstwy silikonu na twarzy, to ten jest dużo lepszym produktem. Czuć to nawilżenie, fajny blask jest potem. Tak. I moim zdaniem lepiej nawet wychodzi od tego Boja nową wersję. Czemu? Dlatego, że lepiej się zachowuje jednak pod makijażem. To prawda, to jest krem, który też w ogóle jak oni robili ten krem, to chcieli, żeby ten krem właśnie dobrze zachowywał się pod makijażem i żeby był bardzo trwały. Bo on też jest popularny jako krem, którego nie trzeba reaplikować. Czy to jest prawda? No ja myślę, że wciąż lepiej reaplikować mimo wszystko, ale faktycznie on nadaje się pod makijaż. Jeżeli macie tłustą skórę, to wydaje mi się, że to może być za dużo, bo ja właśnie kupiłam go. Niektóre osoby z tłustą skórą go polecały, ale to właśnie trzeba pamiętać, że każdy lubi trochę inne wykończenie, ale na mojej skórze on nie był zły, to nie był zły krem, tylko faktycznie trochę za dużo miałam wrażenie, że się błyszczy. Tak, bo on daje ten efekt takiej mokrej skóry, tak, właśnie blaski. Ten blask jest bardzo duży, a wiecie, jak macie tłustą skórę, no to tego nie potrzebujecie, bo po paru godzinach i tak ten blask naturalnie wychodzi. Ja miałam jeden problem z tym kremem. On ma bardzo dużo nawilżających składników, bardzo dużo kwasu hialuronowego i on mnie podrażniał na początku. I to właśnie ja czułam bardzo konkretne szczypanie. Wydawało mi się, że moja skóra nie jest wtedy podrażniona, w sensie to nie był taki zły okres dla mojej skóry, więc to też trzeba mieć na uwadze, bo czytałam na Reddicie, że niektórych właśnie szczypał. Kolejnym produktem, który mamy na liście, to jest codzienna maska Derma 365 Mask Medaka Society. I tak jak na początku nie pałałam w ogóle zadowoleniem z tymi maskami, raczej nie rozumiałam tego, nie chciało mi się używać, zapominałam o tym, to teraz on tęskni po prostu.
prostu i niedługo zakupię sobie takie opakowanie ponownie i będę codziennie używała, bo to mi pomaga pamiętać o tym, że muszę eye patche rano nałożyć, potem sobie nakładam tą maseczkę, odczekuję i widzę takie fajne efekty. No, od kiedy przestałam ich używać, to taka moja skóra nie wygląda na taką uspokojoną, nie wygląda na taką sprężystą. Nie wiem, od tego czasu, kiedy mi się skończyły, zauważyłam, że nie jestem aż tak zadowolona z wyglądu mojej skóry. Nie wiem, może przez to, że one też są lekko chłodne, więc to takie opuchnięcie po nocy schodzi tak przyjemnie i od razu. Do tego to jest dodatkowy Medicassoside, który po prostu powoduje jednak dodatkowe działanie tego serum. Więc jeżeli napieciamy sobie serum, do tego jeszcze napieciamy sobie tą maskę, to w ogóle macerujemy się w tym Medicassoside, to I jest szał. jest szał. Ale powiem Ci, że mnie też właśnie zachęcają te maski i myślę, że kiedyś też sobie zakupię i Myślę, że wypróbuję. tak. A to co jest Myślę, fajne... że wróciłabyś w ogóle do takich masek, bo Ty się zniechęciłaś po tych poprzednich swoich. Tak, no bo one niestety to nie były maski, które się nadawały do mojego typu skóry, a te właśnie są fajne, bo mamy tutaj też 3 rodzaje, mamy też jeszcze tea tree i... A po maskach codziennych mamy największą serię chyba, seria, no, ciężko powiedzieć po Medicine, Kategorię. żeby miały jakąkolwiek serię. Przechodzimy do masek, czyli ciężkiego tematu. Tak, ja myślę, że może zaczniemy od najbardziej rozsławionej, też popularnej, mam wrażenie, serii, czyli po prostu Essential. To są maski, ich jest bodajże 6 rodzajów, które mają płacht z bambusa. Najbardziej popularna to oczywiście ta, którą Martyna teraz pokazuje, czyli Tea Tree. Ona w rankingach bardzo często znajdowała się na pierwszym miejscu, ale w zeszłym roku, z tego co widziałam, odpadła z rankingu. Co się stało? No może się przyjadła po prostu, raczej rynek masek w Korei to w ogóle bardzo prężnie działające maski i to co widzicie w Olive to jest po prostu czubek góry lodowej, a to co się znajduje pod spodem, no to już jest wszystko i nic, Tak. można by powiedzieć. Ja ją użyłam ostatnio i powiem tak, jak kocham to serum z Tea Tree, to tej maski nie rozumiem. Ani to nie jest Together, to są w ogóle inne sera moim zdaniem użyte w tej masce. Jest taka lepko klejąca, troszkę nieprzyjemna, nie tak wchłania się dobrze. Co mi jako skórze suchej powinno tak bardzo nie przeszkadzać, ale tutaj przez to, że lepi Ci się ta skóra, że się tak długo wchłania, no to nie jest dobre. To jest maska, która ma za zadanie generalnie ukoić naszą skórę. To jest maska, której ja nie lubię. Przepraszam, nie ma dużo takich produktów, których ja nie lubię. Mediheal generalnie jako markę lubię, ale ja od zawsze nie rozumiem fenomenu tej maski. Używałam jej dawno temu, wydawało mi się, że no może po prostu tak mi się pomyślało wtedy, może tak nie jest. Wróciłam do niej ostatnio i moim zdaniem to jest jedna z naprawdę najgorszych masek. Ja nie obrażając ludzi, którym ona się sprawdza, ale tak. na mojej skórze ona się tak klei, że po prostu jak ją ściągam, to mam wrażenie, że ta skóra jest strasznie przeciążona. Te zmiany jakieś, jak coś Wam wyskoczy, mam wrażenie, że u mnie to w ogóle nie jest jakieś uspokojone. Po prostu ta skóra wygląda źle po tej masce i to jak ona się klei, to po prostu ja nie mogę tego znieść, naprawdę. Kolejna seria, która jest i mamy tu przy sobie, jest dużo lepsza niż ta seria. Jeżeli chodzi też o to klejenie się, to ja mam kolejne 2 maski, których nie cierpię i nie rozumiem, przepraszam, że od razu tak jadę z grubej, ale wolę już powiedzieć je razem zawrzeć, bo mam tą maskę, nie wiem czemu ona jest tak klejąca, po prostu czułam się jak żelek, kiedy próbowałam, żeby wchłonęła się. Nie wiem, czy już nie przesadziłam w pewnym momencie. To jest maska, która bardzo mnie obciążyła. Na drugi dzień miałam skórę, naprawdę nie wyglądała dobrze po tej masce. Więc to jest kolejny klej Tak. w maskach, a trzecia, której też nie cierpię, to jest ta. Nie wiem, po co ona jest. Ampułka. Z tego co widziałyśmy, to na polskiej stronie ona nie jest dostępna. Jest dostępna tylko ta zielona wersja, którą ja testowałam, ale właśnie
generalnie z tej serii Capsule 100 są dostępne 3 maski. Właśnie ta zielona, niebieska nawilżająca i czerwona, która ma rozjaśniać. Raczej dla mnie, ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego forma takiej maski jest. Tak, ona jest Tylko- bardzo specyficzna. Ona jest specyficzna, przypomina mi coś, co nie będę tutaj mówiła, może wstawię Wam zdjęcie, jak to wygląda, ale po prostu nakładając to źle się czułam, a po tym jak nałożyłam tą ampułkę, to jeszcze gorzej się poczułam, więc... Ta ampułka, która jest zawarta tutaj, to jest w ogóle chyba ta ampułka, która jest tu, bo to jest to samo uczucie takiej lepkości i oleju na twarzy, który bardzo długo się wchłania. Ja chyba czekałam jeszcze, trzymałam tą maskę jakieś 30 minut. Potem ampułkę, to musiałam chyba jeszcze kolejne 30 minut, żeby się wchłonęła ta ampułka. Więc what the heck is that? Ja niestety ich nie próbowałam. Próbowałam tą nawilżającą, tą pierwszą, ale to było bardzo dawno temu, więc nie będę się wypowiadać na ten temat, bo nie pamiętam zupełnie nic. Ale jeśli idzie o tą kapsułkę, to ja z kolei próbowałam tej zielonej wersji, która zawiera kwas salicylowy, ma nas trochę złuszczyć, obniżyć temperaturę naszej skóry, trochę ukoić tą skórę i ja akurat byłam bardzo zadowolona z efektu. Efekt po tej masce był naprawdę fajny. Faktycznie ta skóra wyglądała na ukrojoną, wyglądała bardzo gładko, tylko właśnie to 40 minut spędzone w tej masce, no to nie było najprzyjemniejsze 40 minut mojego życia. I czy użyłabym tą maskę ponownie, myśląc o efektach? Tak, ale myśląc o tym, że zazwyczaj chcemy użyć takiej maski właśnie po to, żeby też fajnie, miło spędzić czas, to myślę, że są lepsze maski do tego. Niby tutaj ona ma obniżyć temperaturę na przykład, ta też to nawilżająca, ale ja tego tak nie czułam. Ja trzymałam tą maskę i ja się tak czułam, proszę, chcę ją ściągnąć. No ona bardzo się przyczepia twarzy w taki Tak. specyficzny sposób. Nie w taki miły, które lubisz, jak maski się przyczepiają, dzięki Tak. czemu możesz mówić, rozmawiać i możesz po prostu spędzić miły czas, tylko taki bardzo jakby się kleiła do ciebie i tak ciężko Prawda. później by było, taki koszmar można mieć później, Tak. że próbujesz ściągnąć maskę, a ona nie chce. Masakra. Nie lubię. Kontynuując, przejdziemy do serii, która się nazywa Derma Synergy Wrapping Mask. Z tego co widziałam, one nie są dostępne w Polsce, a w sumie szkoda. Tak, bo są naprawdę fajne. Ta płachta jest bardzo mięciutka, fajnie to serum nie jest takie obciążające, fajnie się Tak. wchłania. Jeżeli bym miała już wybierać i wybrać taką fajną maskę nawilżającą, to bym szybciej wybrała to, niż na przykład te z tym NF coś tam. Tak, tak. Ja generalnie jestem dużą fanką tej serii właśnie przez to, co już wspomniałaś, jakie one są bardzo właśnie mięciutkie, bo tutaj z tego co widzę, ta maska jest z microfiber i właśnie taka wrapping sheet i właśnie ja mam wrażenie, że właśnie ona tak otula twarz. Jest bardzo fajna i to co jest ciekawe w tej serii, oni jakby wybierają 2 składniki, czyli tutaj mamy hyaluron i pantenol, mamy też na przykład niacinamid i glutathion, bardziej rozjaśniające i po prostu właśnie to jest ten synergy tych 2 składników. Więc bardzo fajna maska, widać co w niej jest, jakie jest jej jakby zadanie. Tak. I ja polecam wszystkie z tej serii. Tak, naprawdę są fajne i warto na nie zwrócić uwagę, jak będziecie mieli dostęp, na przykład nie tylko przez oficjalną stronę, ale może będzie w jakichś innych podstronach. No na pewno jak ktoś zamawia z zagranicy, a wiemy, że wiele z Was zamawia z zagranicy. Tak, więc naprawdę zwróćcie uwagę na to, naprawdę są fajne i myślę, że to jest taki produkt, który jest warty uwagi. Kolejnymi produktami wartymi uwagi, kolejna mini seria, powiedzmy. To jest mini seria, dlatego że ona się jeszcze nie rozrosła i to jest najnowsza seria. Tak. I jest to seria typu produktowa, taka już takim stricte... składnikowa. Tak, składnikowa, gdzie dany składnik ma być głównym produktem i ja mam tutaj Medacosocide, to jest chyba ulubiona maseczka naszej tutaj koleżanki. Tak, ja ją bardzo lubię. I to jest nie tylko moja ulubiona maska, tylko mam wrażenie, że też bardzo dużej ilości koreanek, bo na nią jest duży szał. I powiem Wam szczerze, ja ją użyłam i ja także jestem z niej zadowolona. Naprawdę fajnie się używa, fajnie się wchłania, skóra dobrze wygląda. Tak, i właśnie to, co my mamy problem właśnie z innymi maskami tutaj, tymi essential, które lepią się,
to tutaj zupełnie nie ma takiego wrażenia, jak macie tłustą skórę, to moim zdaniem to jest naprawdę jedna z lepszych masek. Jak macie trądzikową skórę, skórę z przebarwieniami, właśnie głównie po trądziku, po jakichś tam wypryskach, to polecałabym ją. I ona też fajnie nawilża, tak czuć taki chłodek troszkę przez to nawilżenie, więc naprawdę jest bardzo elegancką maską. I po drugiej stronie mamy za to dla osób, które potrzebują nawilżenia i takiego wzmocnienia bariery hydrolipidowej, mamy maseczkę, która jest dobrze nawilżona, mięciutka, bardzo taka przyjemna w użytkowaniu i jest to z tych masek mlecznych, takich ciemniejszych, gęstych masek, które konkurują razem z na przykład Round Lab, moim zdaniem mogą konkurować z Manio. Nie jest to może wśród nich najlepsza maska, ale myślę, że dla osób, które nie potrzebują aż tak mocnego nawilżenia, wzmocnienia bariery hydrolipidowej, świetnie się sprawdzi. Naprawdę warto. I za tą cenę. Tak, właśnie o to chodzi. Tutaj też cena gra dużą rolę, bo niestety ta z Round Lab często jest dużo droższa, a Manio to już w ogóle cena i dostępność jest bardzo ciężka. Tutaj to, o czym należy wspomnieć generalnie mówiąc o tej marce Mediheal, to ona w Polsce, patrząc na cenę, no to jedna maska około 10 zł. To nie jest mało, ale ona w Korei to jest jedna z bardziej przystępnych cenowo marek. To teraz przejdziemy do takich bardziej specyficznych masek. Tak. Mamy tutaj jedną. Tak, której ja jeszcze nie wypróbowałam, ale... Ja ją próbowałam. Tak, ale Monika ją wypróbowała. Ja się troszkę przestraszyłam, bo nie wiem, o co w niej chodzi. Ale wydaje mi się, że jest ta, ja chyba nie próbowałam tej, bo to jest jakaś Radiance, ja próbowałam innego rodzaju, ale właśnie to są maski w płachcie, które robią takie bąbeleczki na twarzy. Nawet tutaj macie informację, że powinny być taki dźwięk chyba taki tak. bąbeleczków, nie? Więc jest to ciekawa maska, coś interesującego do spróbowania. Tak. Czy ona ma jakieś super działanie? Moim zdaniem działanie, ja nie używałam tej, tylko chyba jakiejś takiej trochę bardziej oczyszczającej. Była fajna. Ta skóra była taka okej po tym, ale szczerze powiedziawszy, no moim zdaniem to jest taki bardziej bajer, coś fajnego do spróbowania albo na prezent. Czy to jest warte używania tak codziennie? Nie wydaje mi się. No, to Nie jest... wydaje mi się. No i mnie właśnie zaciekawiło to bubble, więc widzicie, to jest dla osób, które nigdy jeszcze takiej maski nie miały na twarzy, do przetestowania fajnie kupić, ale nie, raczej to nie jest typ masek, który chciałybyśmy chyba używać na co dzień. Tak, no jak już to raz na jakiś czas. Tak. Bardziej takie może nie specyficzne, tylko przejdziemy do takich ciekawszych masek. Zaczniemy od tych, które są dostępne w Polsce, czyli maski hydrożelowe. Z tego co ja widziałam, to generalnie w Korei są dostępne 3 rodzaje. Jest tea tree, nawilżająca i kolagenowa. Z tych 3 kolagenowa jest moją ulubioną. Wydaje mi się, że generalnie te wszystkie 3 maski są naprawdę fajne, fajnie ochładzają skórę, mają naprawdę fajne działanie, ale w Polsce ta kolagenowa nie jest dostępna. A szkoda, bo moim zdaniem właśnie ten, nawet przy mojej tłustej skórze, gdzie ja zazwyczaj sięgam właśnie po bardziej kojące maski, to jest moja preferencja, bo one się najlepiej, jakby widzę najlepsze działanie na mojej skórze, to z kolei patrząc na te 3, to właśnie ta kolagenowa tak fajnie uelastyczniała pory. I po ściągnięciu jej widziałam, że właśnie ta skóra wygląda właśnie przez to, że jak jesteście osobami z rozszerzonymi porami, to właśnie to było takie widoczne gołym okiem działania. Ja jeszcze tej hydrożelowej nigdy nie używałam, więc może w końcu wypróbuję, przetestuję, bo mam jeszcze taką półhydrożelową water gel z Round Laba, więc zobaczę, czy jaki efekt i jakie w ogóle wrażenia są po takiej hydrożelowej. No co ciekawe, właśnie te maski hydrożelowe są popularne, ale w Korei teraz coś, co jest bardziej popularne z Mediheal, to właśnie maski kolagenowe, te, które zmieniają kolor. Są 2 rodzaje, jedna to jest kolagenowa, a druga jest bardziej taka hyaluronate, czyli nawilżająca. Ja wypróbowałam tą kolagenową i to jest maska, ja jeszcze niestety nie sięgnęłam po Biodance, więc nie mogę ich porównać, ale dużo takich masek już jest za mną i wydaje mi się, że jak na cenę, to jest naprawdę fajna maska. Dodaje blasku skórze, faktycznie uelastycznia na ile, no ciężko powiedzieć po jednym zastosowaniu, ale ja to często widzę po porach, że ta zmniejszona widoczność porów u mnie jest bardzo widoczna. Ona zawiera właśnie typowo kolagen, zawiera glutation, więc ma też takie działanie trochę rozjaśniające i zawiera też masło shea,
co ja się trochę tego bałam jako osoba, której No tak. skóra się zapycha, ale naprawdę nic mojej skórze się nie stało. Więc jeżeli jesteście w Korei albo zamawiacie właśnie maski takie żelowe z zagranicy, to myślę, że spokojnie możecie popatrzeć na te z Medihilla, bo one często nie dość, że są przeceniane, no to już ta cena początkowa jest troszkę niższa. No właśnie, bo Biodance chociaż jest znaną marką, to pytanie właśnie, czy one są takie super. Musimy w końcu je przetestować, te maski od Biodance, bo już mamy na przykład porównanie z innymi maskami kolagonowymi i pytanie, czy cena tutaj dużą gra rolę, nie? Ja mam wrażenie, że nie często, mi się częściej, czasami nawet mi się bardziej podoba troszkę tańsza maska od tej troszkę droższej, bo wiadomo, że każda skóra, ile skór, tyle potrzeb. Plus generalnie to, co jest fajne w Medihill, to że to jest naprawdę potężna marka i ich produkty od zawsze bardzo dobrze się sprzedają, więc oni mogą oferować bardzo przystępne ceny. Po kolagenowych maskach oczywiście musimy też powiedzieć o tych specjalnych maskach, czyli teraz też jakiś hit. Mamy Spiculę Pore Tightening System, czyli maska kolagenowa z spikulami. Te spikule, generalnie to, co jest ciekawe w tej masce, to nie dość, że to serum, w ogóle mamy dwa rodzaje, jeden i dwa. Jeden ma bodajże 1000 ppm tych spikul. W tych spikulach, czy one są powleczone kolagenem, w ogóle to serum jest kolagenowe i to, co ciekawe, te spikule też są w tej masce kolagenowej. I ja na przykład to wyczułam. Poczułam to, że po używaniu VT Reader Shot jednak nie miałam tego już uczucia szczypania. A jak użyłam na przykład te od Medihilla, to się właśnie zastanawiałam, o co chodzi, bo mnie zaczęło to naprawdę tak szczypać. I tak tutaj najbardziej ta okolica podrażniona, aż zaczęło tak dziwnie uczucie takiego mrowienia, bólu lekkiego. I widać, że jednak ten efekt jest taki mocniejszy. Jest, bo przez to, że właśnie trzymamy tą maskę na twarzy 2 godziny, więc wiecie, wydaje mi się, że to jeszcze głębiej wchodzi w skórę. To jest też maska, która tak samo jak te właśnie kolagenowe zmienia kolor i to, co ja zauważyłam, że faktycznie przez te spikule ona zmienia kolor znacznie szybciej. Ja używałam tej wyższej wersji 3000 i nie zauważyłam takiego dużego podrażnienia, więc jeżeli jesteście osobami, które już bardzo dużo testowały spikul, wydaje mi się, że i 1000 i 3000 powinny być ok, ale jeżeli macie bardziej wrażliwą skórę, dopiero zaczynacie swoją przygodę ze spikulami, to lepiej sięgnąć po tą niższą wersję. Tak, w ogóle fajny jest to pomysł na to, żeby właśnie najpierw nałożyć spikulę, a potem maskę taką kolagenową. Tak. Właśnie pytanie jeszcze, bo pewnie większość będzie zainteresowana tym tematem, czy nakładamy spikulę, potem serum i dopiero wtedy tą kolagenową maskę, czy od razu nakładasz kolagenową maskę? No, od razu. Od razu nakładasz. Ja na przykład nałożyłam serum. A, tak nałożyłaś i spadało Ci? Nie miałam problemu ze spadaniem, ale po prostu obawiałam się, że jednak to będzie za długie siedzenie bez jakiegoś wspomagania nawilżania, więc musiałam jednak dołożyć coś, więc patrzcie na swoje preferencje i na preferencje waszej skóry, nie? Czy wrócę do tej maski? Nie wiem. Muszę się zastanowić naprawdę, bo mam na przykład inne spikule. Uważam, że 2 godziny macerowania się w masce to jest dla mnie za dużo. Ja już po pół godziny modliłam się o tym, żeby to ściągnąć. Ja muszę coś robić w życiu. Gadać. Moje życie to jest gadanie i no niestety w tych kolagenowych maskach jest ciężko. Do tego czuję już przesuszające się krańce, co mnie bardzo denerwuje. No właśnie tutaj, ja na przykład, mi się ta maska bardzo podobała. Czy wróciłabym do niej? No tutaj właśnie to jest takie dość, ona nie jest tania. Ja mam swoje spikule w pielęgnacji, ale myślę, że na przykład to jest fajny od czasu do czasu taki buścik, bo moja skóra naprawdę wyglądała fajnie. Jeżeli lubicie maski kolagenowe i nie przeszkadza Wam, tak jak Martynie, siedzenie 2-3 godziny w niej, mi na przykład nie przeszkadza zupełnie. Ja chodzę sobie, coś oglądam, rozmawiam. Oczywiście jak chcecie coś jeść, no to nie bardzo. Tego bym nie polecała, chociaż zdarza mi się. No ja jadłam. To już jest bardziej skomplikowane wtedy. Dlatego też nie cierpię tego, bo ja uwielbiam oglądać sobie coś i na przykład skubać. Jak czułam, że coś mi tu skapie do tej maski w środku, to już trzeba człowieku po prostu Trzeba uważać. pijesz sok i masz po prostu sok na brodzie, bo nie wiesz jak się napić.
Ale myślę, że to już jest koniec tematu masek, więc może przejdziemy po prostu, podzielimy się z Wami naszymi ulubieńcami. Dobrze, to... Może zaczniemy od produktów, a potem maski. Dobrze, Jakie no też to... masz? Bam, bam. Wiecie co? Ogólnie te wszystkie produkty, które przetestowałam do tej pory, jeżeli chodzi o całość, to największym ulubieńcem oczywiście wysuwa się to Teatri, to serum, ale powiem Wam szczerze, że większość tych produktów, które mam tutaj u siebie, i na przykład te toner padsy i to naprawdę są super produkty. Nie jest to duża, i patrząc właśnie na cenę, naprawdę jest to wszystko przystępne cenowo, więc moim zdaniem ciężko mi wyłonić takie naprawdę dobre, najlepsze produkty. Najlepszym to oczywiście jest to, ale cała reszta nie odbiega w ogóle. I z chęcią ponownie wrócę do całej tej reszty. Ja mam wrażenie, że wiele właśnie jest przemyślanych, może serie nie są przemyślane, ale faktycznie Wygodnie oni, jest przemyślane. tak, jeśli idzie o działanie, to są naprawdę produkty, które dają jakieś konkretne działanie, właśnie to co mówisz, przy niewielkich nakładach finansowych jesteśmy w stanie całą pielęgnację, no może jeszcze nie, bo kremu nie mają, zrobić i wydaje mi się, że naprawdę to się dużej ilości sprawdzi. W Korei teraz największym chyba hitem jest w ogóle ta seria Madeca Society. I ta ampułka, i właśnie ta maska, no i ten krem. Jeśli ja bym miała wybrać swoich ulubieńców, no to też ta ampułka z Tea Tree i myślę, że te pady, bo to są produkty, po których zobaczyłam jakby największą różnicę. Tak, tylko fajne to jest to, że co prawda nie widzimy od razu takich super efektów, ale jak stosujemy tą markę długo, to widzimy polepszający się stan skóry. Naprawdę ja po używaniu tych codziennych masek, teraz jak ich nie ma, to płakać mi się Czujesz chce. to, No, odczuwasz to. odczuwam to. I co jest najlepsze, to że właśnie nie musimy wydać milionów. Co miesiąc nie musimy wydawać milionów, Prawda. żeby poczuć efekt lepszej skóry. Dobrze, to jeśli mowa o maskach, to jakie są Twoje ulubione maski, jakbyś miała wybrać? Ja myślę, że jeżeli patrząc na maski, które mam tutaj i możecie je zakupić, to na pewno ta seria mi się naprawdę, te serie mi się podobają. Mamy tą serię, to myślę, że jest najlepsza, jedna z najlepszych serii, jeżeli chodzi o Mediheal. Ta wydaje się naprawdę, chciałabym przetestować jeszcze inne i zobaczyć, czy także mi się spodobają. I coś, co nie jest niestety dostępne w Polsce, nie wiem, czy jest w ogóle dostępne w Korei, to jeszcze jest, nie wiem o co chodzi, ale Monika mi przypomniała, że kupiłam je w Homeplus i ta seria też naprawdę jest fajna. Użyłam Derma Plus i tutaj to serum też jest bardzo fajne, nie klei się, fajnie się Właśnie wchłaniał, takie dobrze łagodzi. lżejsze. Tak, fajnie moja skóra na drugi dzień. Tak jak te maski zepsuły mi skórę, to te zaczęły ją naprawiać. I polecam. Gdybym Bardzo ja fajne. miała coś wybrać, to myślę, że zdecydowanie właśnie tą Madeca Society, o czym wszyscy pewnie wiedzą. Tak. Bo nie dość, że to jest moja ulubiona maska z tej w ogóle marki, to wydaje mi się, że ostatnio w ogóle to jest moja ulubiona maska. Do tego zdecydowanie te hydrożelowe maski, o czym już wspomniałam. Ta kolagenowa maska z kolagenem i ta ze spikulami. I jeśli idzie o tą właśnie tą Capsule 100, ciężko powiedzieć, że to jest moja ulubiona maska, ale to jest maska, która dała mojej skórze bardzo dobry efekt. Czy nie kupiłabym jej, ale skóra jest fajna, więc jeżeli Wy macie taką dostępność w Polsce, to wydaje mi się, że warto spróbować, bo może nie będzie Wam przeszkadzać aż tak bardzo siedzenie w tej masce. Każdy lubi coś innego. Powiem szczerze, że teraz właśnie popularne robią się te tape mask. Mam nadzieję, że oni nie zrobią coś z tego stylu, bo będę płakać. Serio. Dobra, i tym ciekawym stwierdzeniem zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Dawajcie nam znać, jakie są Wasze ulubione maski z Mediheal i może powiedzcie nam, co sprzedaje się dobrze w Polsce. tak, i dajcie znać, czy w ogóle przetestowaliście tą serię produktową Tak, Mediheal, czy jest w ogóle popularna w Korei, raczej w Polsce. Tak, i o padach też, jeżeli już dorwaliście pady, to jak się Wam sprawdzają. Tak. Do usłyszenia, pa! Pa!